A ruch jest taki, że ciężko przejść tutaj przez ulicę. Jeszcze policja stoi i steruje. Jeszcze tutaj stoi policja i steruje drogowym. U nas kolejny dzień aklimatyzacyjny. U nas kolejny dzień aklimatyzacyjny na 3400 metrów prawie. Witajcie telewidzowie z kolejnego dnia. Po wczorajszej aferce, którą Marika zrobiła, wyprowadzamy się z tego pokoju. Nagle się znalazł pokój lepszy, który mieliśmy dostać. Ale podobno też nie ten, który mieliśmy No dostać. nie ten, ale jest lepszy, moim zdaniem z lepszym widokiem. Jest na samej górze. Aha, no zobaczcie dzisiejszy widok. No właśnie, taki mamy widok dzisiaj. A pokażemy wam, jaki ja rezerwowałam. Na pantalony czyjeś mamy widok. A mieliśmy mieć inny, ale dobrze, udało się. Pani nie chciała tego zrobić, to załatwiliśmy to przez aplikację Airbnb. No właśnie. Czasami jak macie problemy, to lepiej się odezwać tam, gdzie bukowaliście. To jeszcze raz. Taki mamy widok teraz. A teraz mamy widok taki. Choć małe okienko, dużo mniejsze niż tam. Pokój jest też większy moim zdaniem. Lepiej chyba rozłożony. Tak, tutaj jest łóżko. Tu jest Mari, mamy telewizor, ale to jest najlepsze. Ta przestrzeń. Tutaj mamy kuchnię do gotowania, tutaj możemy sobie posiedzieć, zrelaksować się. Ale co najlepsze, to jest ten widok z tego tarasu. No mistrzostwo. Widok na góry. I tam, ten napis Peru na środku widać. Tam widać starówkę, kościoły. No pięknie. Mucho bonito. To jest dobre, podobne jak na Filipinach. Widocznie jest dozwolone, bo to jest przy markecie. To jeszcze nie wiem, o co chodzi. Wszyscy tu rzucają pieniądze. Nawet dzieciaki. Zobaczcie. Nie ma problemu. No. Będzie coś? Będzie grała? Od małego uczą patrzeć. I nawet nie wiem, czy wygrała, czy nie. To jest dobre, peruwiańska ruleta. Muszę się trochę przyjrzeć, żeby wiadomo było, o co chodzi. Na środku się kręci cały czas jakiś kij z tasiemką tam, a ludzie rzucają pieniądze dookoła. Jest też coś dla sportowców. Pani ma tutaj piłkę. Za jednego sola można wygrać 5. I jak przewrócicie te wszystkie kubeczki, że będą leżały na boku, no to wygrywacie 5 soli. Czyli 5 zł, gra za jedną złotówkę. Mała tutaj wygrała, ja już wiem, o co chodzi. Jak rzucacie monetę, 30, zobaczcie, musi być w polu. Jak jest tak położona moneta na rogach, no to nie wygrywacie. Co tutaj jest grane? A, tutaj też jakaś ruleta, ale inna. La flecha marcó 200. O co chodzi? 5. I co, ludzie rzucają pieniądze i w końcu się to zatrzyma? Se va los 5 nomás. Już wiem, o co chodzi. Rozkręcił tak tego badyla na środku, że on powoli się zatrzymuje. Aj, Krupier wygrywa. Jak zawsze. Kto miał na ten kolor postawiony, no to wygrywa. Ahí se va 4. 5. No jak pięknie. Ja biorę sobie moje ulubione danie w Peru. Frytki, smażone jajko i do tego będzie taka sałatka. Pan tutaj, zobaczcie, na świeżo smaży frytki, na świeżo będzie jajo. No i takie danie kosztuje 5 soli z ryżem i z jednym jajkiem, a ja mam 2 jajka i ziemniaki, więc to kosztuje 6 zł, czyli 6 soli. Ten jest dobry magik, tak jak u nas z kubeczkami się gra. Zobaczcie, ile tutaj można kupić rodzajów ziemniaków i to tylko na jednym stanowisku. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, jakieś malutkie, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 rodzajów ziemniaków. Przez tą aferkę, co Marika ostatnio zrobiła, no i pani nas przeniosła wczoraj na jedną noc do góry i dzisiaj musieliśmy znowu pokój zmienić. Myśleliśmy, że będzie trochę lepiej niż w Azji, a my nadal zmieniamy często pokoje. O, a z tym pokojem to tak, że my nie wiedzieliśmy też, ile zostaniemy, więc tak na dobrą sprawę, no wczoraj to i tak był, wczorajsza nocka była ostatnią nocką, którą zarezerwowaliśmy. No i wczoraj zarezerwowałam już ten pokój, ten docelowo, w którym zostaniemy teraz na 2 dni. Mieliśmy plan w weekend iść na 5200 metrów nad poziomem morza w góry, ale się jeszcze nie zaaklimatyzowaliśmy tutaj. Trochę nas głowa bolała, więc stwierdziliśmy, że nie ma co ryzykować. Zostaniemy kilka dni dłużej, no i pójdziemy
jakoś na dniach. Ja to miałem problemy z oddychaniem, jak widzieliście, ale już jest lepiej. Teraz już jest trzeci dzień i już oddycham normalnie. I jeszcze gdzieś tam trochę, ale już nie jest to co na początku. No teraz jak już prawie normalnie. Gdzieś tam to jest trochę bardziej męczące nadal, jak się idzie pod górkę na przykład, ale to już tak normalne po ulicy, jak się chodzi w mieście, to już tak jest, nie jest to odczuwalne. A taki mamy widok z naszego nowego pokoju. Trochę na góry, trochę na Starówkę, tam widać. No i tutaj sobie też ludzie żyją. Mi się wydaje, że najlepszy widok z pokoju, jaki do tej pory mieliśmy tutaj. Ten, który zarysowałam jako pierwszy, to był najlepszy. Tak? Mhm. To nie był ten? Nie. Coś mi się kojarzy, że to ten. Nie, to nie jest ten pokój. Znowu nie ten pokój dała? Znaczy teraz dostaliśmy ten, który zarezerwowałam, Aha. bo ten, który chciałam zarezerwować, powiedziała, że nie ma niby. No więc wzięłam już ten, mówię, nie będę ryzykowała, żeby znowu nas nie wpakowała do jakiejś piwnicy czy czegoś. U nas kolejny dzień aklimatyzacyjny na 3400 metrów prawie. Jeszcze trochę to pojedziemy wyżej. Będziemy się lepiej czuli. Marikę jeszcze teraz coś dopadło z nosem, nie może sobie nosa odetkać. My nie będziemy się w takim stanie wybierać na te 5000, co mieliśmy zamiar pojechać. A jak nie możemy pojechać wyżej w góry, no to ja poświęcam swój czas na sklejanie filmów. Dzisiaj już skleiłem 2. Mariczka też miała dzisiaj od rana pracę. O której wstałaś? 5:50? 5:50. To takie zmiany u Mariki. Ja to trochę później, o 8. No, po 8 się obudziłam. Tak, z kawką. Przyszliśmy na nasz obiad do marketu i za 8 zł będziemy mieli pyszną zupę, tak pani nam powiedziała, warzywna i będziemy mieli wołowinę z frytkami. I z jajkiem chyba. Możesz dopytać. Tak wygląda nasza zupa. Cały czosnek. No właśnie, ja dostałem takie kwiateczki ostatnio i nie wiem, czy to jest czosnek, jakieś ziemniaki. Jest i moja podeszwa, zobaczcie, taki steczek, no nie za gruby, to taka bitka bardziej polska. Mari właśnie zakupiła sobie, zobaczcie, taki kawał sera. No, zgadnijcie, ile to kosztowało, zobaczcie. Myślę, że tak z 200, 300? No, Z 300 gram. No, Sera. 3, 2, 1. Siete soles. 7 soli. A gdzie indziej pani o połowę mniejszy kawałek Tak. chciała nam za 5 sprzedać, a taki to... Za 10 tamten chciała. ale to A, nie. za 10. No. No, to jeszcze lepiej. Czyli mamy taki kawał sera za 7 zł. Do tego kupimy może jeszcze oliwki, bo widzę tutaj sprzedają oliwki. Będzie uczta wieczorem. Pan ma taką wagę, którą montuje. Teraz kładzie oliwki. Ya, medio kilo mami. Zobaczcie, 20 zł kosztują takie oliwki, kilogram. A jest ich tutaj 6 rodzajów, 7. Un cuarto. Okej. Bierzemy ćwiartkę czegoś takiego, 5 zł. Bierzemy. Si? Okej. Pan nam zapakuje w woreczek na wagę i myślę, że weźmiemy jeszcze jakiś rodzaj drugi. Testujemy nasz ser, ale zobaczcie, Marika kroi jak u babci kiedyś. Ale już dobry. Trochę jak oscypek. Trochę jak... Taki krowi, czuć Tak? krową, mlekiem, no. Takim jak kiedyś, nie tak, że mleko nie ma, jest bezmleczne, Dawno tak dobrego sera nie dlatego ma. oliwki. Przed trekkingiem do Machu Picchu przyszliśmy jeszcze kupić buty i Marika już przymierza 10. 10 parę. U mnie, uwierzcie lub nie, 2 parki i ja już mam na nogach, nawet ich nie ściągam. 74 sole, czyli będzie jakieś 75-6 zł. Tanioszka, Marika ma jakieś 80. Nie, 5 te, zł, tak? te są drogie, Te są znaczy droższe. droższe. Te są za 170, te są za 130 A, te właśnie. są za 130. Nie ma w moim rozmiarze, nie ma. 37, 38, wszystkie wyprzedane. No właśnie. Zajęło nam to trochę, myślę, że ponad godzinę. Wybranie jednej pary butów. Ja już mam na sobie, czekam na wyjście, Marika też nie ściąga. Idziemy połazić, żeby nas później nie poobcierały. Marika już w rozwalonych butach chodziła i przyszliśmy tutaj do szewca, żeby zrobił porządek z tą dziurą. 10 soli chce zadać, czyli lekko ponad 10 zł wyjdzie. Ale co ciekawe, jesteśmy w takim miejscu, gdzie to nie jest jeden sklep, znaczy jest sklep, ale każdy z osobna pracuje na siebie. Inny nam powiedział 30 soli, czyli 30 zł. No to się nie zgodziliśmy i ten wziął 10. Najpierw pan wpuszcza jakiś chyba klej. Tak mi się wydaje, że to klej. Zobaczymy, co z tego będzie. Gdzieś widziałam w internecie, że można to by było bez szycia. Pan mi tu jeszcze to strzyć. No zobaczymy. Pan wziął teraz inny klej, dał go do środka. Pan rozgrzał najpierw zapalniczką, skleił ten zamsz, który tam jest. Włożył do środka teraz jakąś szmatkę. No jeszcze będzie szył. No nie chciałam, żeby to było szycie, bo będzie widać szwy. No ale pan powiedział, że inaczej trzymać się nie będzie. Szycie skończone. Pan jeszcze
Pala zapalniczką, no żeby mi się but nie spalił, proszę pana. Ładnie, prawie nie widać tego. Płacimy teraz kierownikowi 10 soli. Gracias. Gracias, señor. Tak but wygląda po naprawieniu. 10 zł, mi się wydaje, że to słuszna cena. Bardzo dobra. No ten pan, który pierwszy chciał nas oszukać, ja wiedziałam, coś mi tu śmierdziało. 30 soli. W Polsce to już chyba mało kto naprawia buty, tak mi się przynajmniej wydaje. A tutaj robią takie magie, to czego teraz Tak. zobaczyliśmy, to był w ogóle szok. Na śmietnik by wylądowały od razu w Polsce. Tak, oni takie, no nie takie, nawet gorsze jakieś adidasy, skórą całe dawali i dosłownie wyglądały jak jakieś buty Tak. skórzane, taką czarną skórkę na to pan nałożył. Inne było obszyte jakimś takim materiałem dziwnym, także, ale takie w ogóle buty, które jakby pies je po prostu przeżył, wyżył i gdzieś tam po polu sobie z nimi latał. Da się naprawić. No, ale to jest naprawdę pięknie zrobione. Pytałam jeszcze pana, czy będzie widać te nitki i miałam pewne obawy co do tego, ale moim zdaniem jest świetnie zrobione, jak Jeszcze trochę się pobrudzi, w ogóle nie będzie widać. no i na spodzie to w ogóle tego nie będzie widać, a tak to taka dziura już była. Właśnie nie wiem od czego, bo to nowe buty w sumie mają 4 miesiące, Gdzieś co chodnik musiałaś przytrzeć albo coś. albo bo to... jakiś kamień, tak mi się wydaje, bo to dosłownie takie rozcięcie. Sporo łazimy, sporo zwiedzamy, no to... Marika szykuje się pod wyjście. Kupuje sobie jeszcze 3 pary skarpetek, takich kostki, jak one się nazywają? Stópki. Stopki. Stopki. 5 zł 3 pary. Zastanawiam się jeszcze nad tymi. Trochę dłuższe. Cześć koleżanko. Hola. Mało rozmowna. Niektóre są rozmowne. Przyszliśmy na market coś zjeść i pan tutaj taki starszy z 60 lat właśnie podał Marice zupę, jakaś gęsta. Ładnie wygląda. No właśnie. Trochę pod krupnik podchodzi. No, Dobra. i smakuje kropi. Bien, gracias. Mamy nasze drugie dania. Mamy dokładnie to samo, tylko że ja mam jeszcze z ryżem. Mamy smażoną pierś z kurczaka, ryż i to jest, Marika pomóż, soczewica. O, do tego jeszcze sałatka. Pani będzie wpuszczała Marcinowi jakieś krople do oczu. Podobno po nich lepiej się widzi. Czyściej. O. Este lado más. Jeszcze to drugie otwieraj, do drugiego musi być. Szczypie? Ale, Respira, respira. Tranquilo, tranquilo. Spokojnie, spokojnie. ale szczypie. A, bo to macie oczyścić, to pewnie dlatego i teraz ci łzy wypłyną. Tranquilo, relájate. Tak czytałem Wy właśnie, że uspokój przez się. kilka minut No. szczypią. Zrelaksuj się, uspokój się i oddychaj. Ahora abre despacio. I powoli, powoli otwieraj, powoli. Abre y cierra. Nie da rady jeszcze. Ponoć w ciemnościach się widzi po tych kroplach. Oj, czerwone oczy, ale jakie czyste, od razu nie Ale ty jaka ostra. Tak? Tak to piksele były. O, Dobrze, widzisz mnie? już nie szczypią, no. Już jest lepiej. Ponoć nawet w nocy można dobrze widzieć. Tak? Ale naprawdę kolory są lepsze. No pani powiedziała, że kolory są lepsze, że to jest na No. oczyszczenie, że jest wszystko takie mocniejsze i Tak. wyraźniejsze. No, jeszcze nie szczypią, ale już widzę, te kolory wszystkie są bogatsze. Ale ciekawe, czy ma więcej tych fiolek. Witajcie telewidzowie z kolejnego dnia w Peru. Ten dzień dzisiaj dla nas jest ważny, bo się szykujemy do ważnego wyjścia w góry. O tym pogadamy później, ale najpierw zjemy pyszny lunch. Na początek wzięliśmy sobie po zupie. Ja mam taką trochę podobną do rosołu, a Marika ma taką podobną... do czego? Taki kleik trochę. Chcemy coś innego, pani nam daje coś innego, taki sosik. No, pani nie ma tego. Nie ma takiej salsy pysznej z cebuli i pomidora. Do tego chili, limonka, no pyszne do takich dań. To jest ostatnie odkrycie Mariki. Znalazła takiego kurczaka w panierce, coś taki polski schabowy z kurczaka w niedzielę z frytkami. I za cały zestaw wychodzi 8 zł z zupą. No i piciem jeszcze jakimś do tego. Pani już szykuje moje danie. Tu będą frytki z cebulą, z taką papryką. I do tego będzie wołowina. I tak wygląda moje danie, też za 8 zł. Z Polski mam też zamówienie i kupuję takie krople do oczu ludziom i będę wysyłał paczkę. Sananga. Sprawdźcie sobie. Poczytajcie sobie na ten temat. Ponoć są dobre.
Ja wczoraj próbowałem. Dogadałem się już z panem, płacę za 20 parę buteleczek tego czegoś, co wam wcześniej pokazywałem. No dobra, zawinięte to jest teraz. Tam są te buteleczki, które widzieliście. No i wysyłam to do Polski. Medycyna naturalna w tej części Ameryki Południowej. Peru, w ogóle ta cała Amazonka jest bardzo dobrze rozwinięta. I też spróbowałem rapę. Coś takiego jak tytoń, tabaka. Sorry, nie tytoń, tabaka. Tylko tutaj ich. No i powiem wam, że jak ją wdmuchnął mi w nos, w jedną mi w dziurkę, w drugą dziurkę, łzy mi poleciały. Zaczęła mnie szczypać głowa. Poszło mi w całe ciało. Dostałem takich lekkich, nie skurczy, ale takiego mrowienia, wiecie? A dobre było. Teraz się czuję taki ciężki trochę, ale to też trzeba się przygotować do tego, więc trzeba gdzieś tam się zrelaksować, położyć. Tak samo jak z tymi kroplami, te krople też. Tak mi zabiły. Z 10 minut czułem, że mnie piekły. Ale ponoć następnym razem już jest lepiej. Marcin załatwia różne sprawy. Ja skończyłam zajęcia i przyszłam na kawę i ciasto. Ciasto jest ogromne, za 14 soli. Cappuccino za 11. I zobaczcie, w jakim pięknym miejscu. Tartę czekoladową spróbowałam. Bardzo dobra, ale wydaje mi się, że ma alkohol. A cappuccino, no, spójrzcie, to bardziej jak mleko z kawą, a nie cappuccino. No ale widok zacny. Ale numer, bo nie mogliśmy wysłać tych butelek. Pani mi nie puściła na poczcie, takich małych nie można wysyłać. W ogóle nie można wysyłać płynów. To teraz przyszedłem do tego gościa, gdzie kupowałem te krople i będziemy kombinować z jedną dużą butelką. Kolega w porządku jeszcze doleje. Dla tych, co to kupują, to zobaczcie. Kolega dolał, tu będzie jeszcze ze 2 fiolki ekstra. Teraz zapakujemy wszystko, tak żeby było widać, że to jest oryginalne i będziemy El Traficante. Jadę teraz z moim kolegą na pocztę. Łapiemy taksówkę, będzie szybciej. Jesteśmy już w taksówce. To stąd nie jest daleko, bo na pieszo jest 20 minut, a taksówką podejrzewam, że będzie z 5-7 minut. Zależy też od korków, no bo jesteśmy jednak w centrum. Jesteśmy już przy poczcie, zobaczymy co kolega zdziała. Moją białą twarz zobaczyli, to zaraz mi wymyślali, że nie mogę wysyłać pewnych rzeczy, a kolega to wyśle, mi się wydaje. Jesteśmy już na poczcie, kolega mówi, że nie wolno, ale zapakujemy. Będzie dobrze. Pan przygotuje tutaj taki ładny kartonik. Pan już nam ładnie tutaj pakuje naszą paczkę. Coś tam lata. Jednak trzeba sprawdzić, żeby nic nie latało. Kawałek steropianu do środka i już powinno być dobrze. Dobry patent. Panie, ta paczka dojdzie? Już jest lepiej. Teraz jeszcze folią. No taka to się nie rozwali. Marcin na poczcie, a ja zostałam w mieście, w sumie na bazarze i szukam ręczników, bo na jutrzejszy wypad potrzebujemy ręczników. Okazuje się to być wcale nie takie proste. Tutaj 2 panie stoją na ulicy. Wczoraj pani nam poleciła przyjść właśnie tutaj na ten targ jakby, ale przeszłam cały, no targ to jest bazar. Przeszłam cały i żadnego stanowiska z ręcznikami nie znalazłam. A ruch jest taki, że ciężko przejść tutaj przez ulicę. Jeszcze tutaj policja stoi i steruje ruchem drogowym. Tak ciężko tu przejść. I oni w sumie nie patrzą jak jeżdżą, czy się idzie, czy nie. Jakbym teraz panu weszła, to myślę, żeby się nie zatrzymał nawet. Zobaczcie, pani przeszły przez pierwszą część ulicy i nikt się nie zatrzyma. O, jeden się zatrzymał. To ja też skorzystam z tej okazji. Tu się zrobiło wolniej. To przechodzę. No i idę dalej w poszukiwanie tych ręczników. Tu pani ma jakieś, tu jeszcze nie pytałam. Tamta pani miała za 14, ta pani ma za 13, więc wracam tutaj. Biorę najtańszy za 10 soli. Ta pani mi rozłożyła. Mówi, że niedużo wchłania, ale my potrzebujemy i tak na 2 dni, może 3. Także starczy, da radę. Moje wszystkie majtki wyszły dziś na spacer i nie wróciły po praniu, czy nie wiem. No i teraz jestem u pani i patrzę, takie za 3,50 mogę sobie wziąć, takie za 5, ale jak wezmę więcej, to mi da zniżkę. No. Wyboru dużego nie ma, ale cenę też ma dosyć dobrą. Ja tu gadu z panią, a tu ona mówi fiesta. No i faktycznie idą, strzelają takimi petardami po ulicy. Tak nie zauważyłam, jak wcześniej obok mnie przechodzili, o właśnie. Takimi małymi petardami strzelają. Potargowałam z panią za 6 par majtek 21 soli.
Gracias! Ciao! Ja zadowolona i pani zadowolona. Mam nadzieję, że teraz te majtki już mi nie zginą. Jaki ładny widok. Tutaj z Marcinem jeszcze nie doszliśmy. Dziwnym trafem też pogubiłam wszystkie gumki do włosów. Tutaj spotkałam panią, która ma dosyć spory wybór. Pytam po ile, mówi, że 1,50. Myślałam, że za jedną. Ona mówi, że za 6 sztuk. No to biorę. Paczka już wysłana, ale wyobraźcie sobie, żeby wysłać paczkę z perów, to trzeba złożyć odciski palców, tych 2 palców wskazujących, do tego paszport, zdjęcie paszportu, zdjęcie mojej twarzy, jak na lotnisku. Tak sobie chodzę po tym ryneczku i zapomniałam, że my dzisiaj o 18:00 jeszcze jesteśmy umówieni w hotelu na takie omówienie naszej wycieczki jutrzejszej. Dobrze, że Marcin zadzwonił i mi przypomniał. Teraz muszę się pośpieszyć, żeby tam dojść, bo no niełatwo tutaj przejść, przedostać się przez ten targ, który jest, no w sumie teraz za mną pusto trochę, ale właśnie muszę przepuścić panią, bo tak to się niestety byśmy nie zmieściły. Zaganiany dzień. Opakowanie 48 mokrych chusteczek kosztuje w sklepie 10,60 soli, a pani, no są tutaj różne ceny, a pani na targu sprzedawała taką dużą paczkę za 4 sole. Chyba muszę się tam wrócić, bo nam się przydadzą na tę wyprawę. Pół dnia mi zajęło załatwianie z tą paczką przez te wszystkie problemy. Marika jeszcze została złapana na kolczyki. A teraz idziemy do naszego starego hostelu. Tam przyjedzie pan, który się zajmie naszym wyjściem w góry jutro. No i dzisiaj będziemy mieli taką odprawę, bo jutro gdzieś koło między 4:30 a 5:00 będziemy wyruszać. Jesteśmy teraz na spotkaniu z naszym guidem, który będzie nas jutro prowadził. Przewodnikiem. Będziemy brać teraz jakieś informacje od niego i też jeszcze ma śpiwory dla nas, bo będziemy potrzebować. I tak samo kiki. Zaczęły się pierwsze problemy przez to, że mamy tanią wycieczkę I 4 dni. i 4 dni. To plan jest inny niż nam pani przedstawiła. Teraz niby mamy 3. dnia jechać całą drogę samochodem, a na to się nie pisaliśmy. No właśnie. Do tego miał być kupiony bilet już na Machu Picchu i nie są kupione. I pan twierdzi, że sami musimy kupić. Tutaj przed chwilą z panią dyskutował, że no jednak w cenie niby mamy, ale że sami będziemy musieli kupić, więc w ogóle jakaś trochę jest zamieszanie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. My już mamy nasz sprzęt, nasze śpiwory, mamy też kijki do maszerowania pod górę i taka zagadka dla Was, na którą też sam nie mam odpowiedzi. Ostatnio byliśmy w Himalajach, to byliśmy Himalajstami, a teraz jesteśmy w Andach, to kim jesteśmy? Jak myślisz, Mari? Andystami. No właśnie. Jest coś takiego? Jesteśmy Andystami? Jest już po 20:00 i właśnie spojrzeliśmy, że nie mamy wystarczającej ilości ciepłych skarpetek. Ja muszę kupić czapkę. Mamy problem się ogólnie ze spakowaniem, bo chcemy wziąć poncza. Poncza dużo miejsca zajmują i wiemy, że poncze na przykład tylko rano będą nam potrzebne, nie wiem, do tej 8-9 rano, a później nie. Ale wszystkie rzeczy rano idą zapakowane, tak jakby ktoś będzie je niósł. Nie będzie później możliwości ich oddać. No i w jeden plecak się ciężko spakować. Teraz myślimy, co zrobić. Ja jeszcze głowę myję, nie mamy suszarki, a do 4 rano mi ona nie wyschnie. Ręcznik tutaj wisi, żeby wysechł. Dzisiaj też, nie, wczoraj prałam skarpetki i do dzisiaj, słuchajcie, nie wyschły, są nadal mokre, jest tu nie dość, że zimno, to jeszcze tak, no nie wiem, no nic nie schnie po prostu. No i tak, Marcin poszedł szukać kolejnego plecaka, żebyśmy się jakoś spakowali, a ja w tym momencie mówię, no dobra, to idę poszukać w takim razie, umyłam głowę, niech mi ktoś się może na mieście wysuszy. Tutaj rzeczy niby do pół spakowane, tam spakowane, ale się nic nie domyka. Jak zwykle u nas bez planu, ale w sumie też bez spin. Co będzie, to będzie. Marika została w hotelu i do mnie dojdzie trochę później, a ja jeszcze idę na miasto i muszę załatwić trochę rzeczy. Chcielibyśmy jeszcze plecak kupić, nie wiem czy zdążymy, bo jest koło 21 i musimy kupić jeszcze jakieś takie przekąski małe, jak będziemy chodzić po tych górkach, więc będziemy potrzebować jakiejś czekolady, cukrów. Przez cały czas woziłem mnóstwo skarpetek, a okazało się, że zostawiłem większość w Limie i potrzebuję teraz, więc biorę takie 3 pary. No. Pan mi tu zabiera. Biorę te 3 pary za 10 zł. Wyglądają dobrze i niby 85% to jest bawełna. Ja już wyszłam z domu, jest około 10 stopni. Nie za ciepło i nie za fajnie z tą mokrą głową. Mam nadzieję, że szybko znajdę jakiegoś fryzjera. Pani w pierwszym przesadziła, 8 soli chciała za wysuszenie głowy. Ale po drugiej stronie ulicy jest kolejny zakład, zapytam tutaj. Tutaj pani powiedziała 6 soli, to już 2 sole mniej. Ale nadal wydaje mi się, że to dużo jak za samo suszenie. Idę więc dalej. Mam nadzieję, że znajdę coś taniej. Co prawda te 6 soli może nie taka zła cena, ponieważ pani u nas w hotelu
chciała 5 soli za cały dzień za wypożyczenie suszarki. A co to, Sylwester gdzieś w Cusco? Przed chwilą weszłam do tego salonu, gdzie kolejka aż do drzwi. Pani powiedziała 10 soli. No przesadziła. Fryzjera nie udało mi się znaleźć, ale taką czapkę jeszcze dorwałam za 10 soli. Zrobiła nam się prawie 22. My kolacji jeszcze nie jedliśmy. Całe szczęście Marcin już kupił w sklepie jakieś przekąski. Ta czapka, no nie jestem z niej zadowolona. Dzisiaj widziałam lepszą na targu, ale jeszcze mówię, a dobra, poszukam, wrócę. No i później już nie wróciłam, a lepszej nie widziałam niż tą, co wtedy na tym targu. No trudno jest jaka jest, ważne, żeby grzała. My już większość zakupów zrobione. Ja biorę jeszcze na śniadanie takie 4 kulki. Pani tutaj smaży na świeżo i tam w środku jest jajko i warzywa i dookoła są otoczone ziemniakami. No pyszna przekąska. 5 zł taka jedna kulka. W sumie w tym świetle ta czapka nie wygląda źle, tylko do tej kurtki tak nie bardzo pasuje, ale już do poncza co innego i w sumie to takie całkiem moje kolory. Na kolację zaraz będziemy zajadać pyszne kurczaki, które tam się właśnie pieką. I do tego można sobie brać sałatki. Są różne. Ja już sobie nałożyłem porcję. Biorę się za jedzenie, bo już jestem mega głodny, a kurczak przyjdzie za kilka minut. O, to jest moja mała porcja sałatki. Przyszły nasze kurczaki. To jest Mariki porcja. Marika ma 5 z kurczaka, a ja mam taką sporą nogę. Ruszamy na 4 dni, więc jeszcze trzeba wziąć tabletki na brzuch. W razie jak po drodze coś się stanie, będzie awaria. Byłam dzisiaj w południe w innej aptece i pani te same krople chciała mi sprzedać za 29 soli, a teraz zapłaciłam 7 soli z kawałkiem. Zobacz, jaki mamy kolor skóry. Tu też trzeba się pilnować. No i ja powiedziałam od razu, że nie, bo wiedziałam, że w innym jeszcze były inne krople za 14. Już mówię ok i tam była cena nalepiona. A tutaj w tej aptece w samym centrum 7 z kawałkiem. A co ja dzisiaj zrobiłem na markecie? Taki proszek wciągnąłem. Nawet nie wciągnąłem, z takiej rury mi zasadził w 2 dziury. Dmuchnął mi taki proszek, że teraz czuję cały czas, jakbym miał 2 rurki włożone, a to było już 12 godzin temu. No. Także jak wrócimy z tej wyprawy, to też pójdę, a póki co muszę się leczyć jakimiś kropelkami. Chemia. Nie, to tylko sól fizjologiczna w sumie. No. Także na przeczyszczenie, bo coś chyba to suche powietrze w samochodzie jeszcze w Nowej Zelandii zrobiło swoje i te długie podróże i czekanie na lotnisku, więc co zrobić? No. Proszek. Nie wyjść. Póki co raduję się kroplami, a później może proszkiem. Idziemy teraz do domu, do hotelu i musimy szybko iść do drugiego hotelu, zostawić jeden tam bagaż. Pokręciłam się 2 godziny po dworze i włosy prawie już suche, gdzieś tam od skóry czuję, ale nieźle się podsuszyły. W pokoju na pewno tak suche by nie były. Dopinamy plecak, który zostaje w innym hotelu i właśnie zaraz idziemy go zanieść. Mamy... No trochę się nazbierało. Mamy kłódkę, więc założymy też kłódkę, gdyby kogoś tam korciło. No i jest, proszę, cyk, kłódeczka. Dobra, musimy już iść. Mamy 20 minut, żeby oddać plecak, bo inaczej nici, pocałujemy klamkę. No właśnie. No dobra, zbieramy się. Fajnie tak wieczorem, bez tych autobusów tutaj i samochodów. Ładne kolory. Całkiem inaczej to miasto wygląda wieczorem zresztą. W sumie jak każde miasto. Ja jeszcze po tych zakropionych oczach. O, Marcin to już w ogóle widzi HD cały czas. Doszliśmy do hotelu, zostawiamy jeden plecak. Mamy nadzieję, że w całości też go odbierzemy. Lekki nie jest. Lekki nie jest. No dobra. Idziemy się ogarniać i spać. Mamy 5 godzin, 5,5 godziny. Już byliśmy spakowani i teraz musieliśmy się jeszcze raz rozpakować i pakujemy wszystko od nowa. Zobaczcie, ile miejsca zajmuje nam śpiwór. Strasznie duże śpiwory, jakieś takie, może ciepłe są, ale my mamy taką torbę, później ją oddamy, że będzie jechała na koniu, a my możemy się tutaj spakować tylko ten kawałek. Więc tak, za dużo miejsca nie mamy. No dużo rzeczy też nie potrzebujemy, ale zdecydowaliśmy się zostać jednak dłużej w mieście i nie wracać po tych 4 dniach. To nam się przyda trochę więcej rzeczy, no ale nic. A najlepsze jest to, że te torby nie są wodoodporne. Musimy zapakować wszystko w worki, bo jak nie zapakujemy, to będziemy mieli wszystko mokre, bo to będzie jechało na koniu. O ile będzie padał deszcz. I na ile będzie padał deszcz. Miejmy nadzieję, że nie będzie padał, no ale trzeba wszystko popakować. Tak z grubsza teraz Wam pokażę, co zabieramy. Ręcznik, bo nie będzie on nigdzie dostępny przez 2 dni.
Tu mam 2 pary koszulek, łącznie biorę 4 pary koszulek, 2 pary w sumie też krótkich spodenek, ale to przez to, że te będą ewentualnie na miasto, mam inne takie luźne do chodzenia. Jedną sukienkę, strój kąpielowy w razie, gdybyśmy poszli na termy, a paszki, białą koszulę, karty, zobaczymy, czy się przydadzą, a paszka i poncho. I jeszcze gdzieś mam kurtkę. Z przyzwyczajenia po Nowej Zelandii zabieramy puchę tuńczyka. Ja się męczę. Ja stoję i się męczę. No, pan powiedział, że weźmie tlen. Pytał się nas dzisiaj, czy mamy problemy z aklimatyzacją. I to nie jest śmieszne, Marcin, bo widziałam, że ludzie naprawdę potrzebują tego tlenu i idą i po prostu muszą oddychać tlenem. Tak. Ja wiem, Zobaczymy, jak będzie, bo Na dzisiaj to ciężko nie nam ma się mocy. oddycha. No. no to nie ma cwaniaka. No i co ważne, kupiliśmy dzisiaj też jedno poncho przeciwdeszczowe. Moje z Tajlandii gdzieś jeszcze w tym bałaganie leży. Słuchajcie, przejeździło z nami całą Tajlandię. Oj, używane było często. No, już ma z pół roku chyba. A tak zastanawialiśmy się wtedy, czy to kupić za grosze. A do tej pory służy. Swoje ciuchy. Spodu dać, żeby jak będzie padał ten deszcz, żeby to nie zamokło. Oj, to jest jeszcze sporo miejsca tam masz. No, trzeba to jakoś poukładać. Nie tak sporo. O, jeszcze ja bym się tam zmieściła. Kawałek. Jakiś ręcznik i tyle.